Cześć kochani, znowu jest. Możemy coś nagrać. Co? Jak mówi tytuł? Realia ataku nożem, czy też napaści z użyciem noża, czy też w ogóle niebezpiecznego narzędzia, bo to w zasadzie się tyczy wszystkich narzędzi. Możemy to zrobić. Zrobiłem z tego bardzo ważne wnioski są do wyciągnięcia co do obron przed nożem, trenowanych, proponowanych i tak dalej. Teraz jak to wygląda w praktyce? Atak nie wygląda tak, jak jest to prezentowane i niestety tak, jak jest to trenowane, czyli tu się posłużę. No to ty schowaj, ty będziesz napadany. Ty będziesz napadany. Nie wygląda tak, jak to jest na filmach, że jeszcze kroczę do tyłu, że wyciągam nóż a teraz cię gnoju potnę, tak? Nie, niestety. Znaczy bywa też tak, bywa. Natomiast nie tym się będziemy teraz zajmować. Blisko 80% ataków w ogóle, ale oczywiście ataków tutaj z użyciem noża, to są zasadzki, pułapki, ataki z zaskoczenia, tak? Czyli do ostatniej chwili napadany, ofiara nie ma pojęcia, że zostanie napadnięta, tak? I generalnie o to łobuzom, przestępcom chodzi. Dlaczego? Bo oni nie chcą walczyć, co już nieraz mówiłem w nagraniu, oni nie chcą walki, bo to niesie za sobą ryzyko. To są ludzie, którzy bardzo często nie mają odwagi, są słabo wyszkoleni technicznie, więc wiedzą, że albo nie mają szans w ogóle w walce z kimś, albo jest duże ryzyko, że im się coś stanie, więc oni dlatego dopracowują co? Taktykę. A najlepsza taktyka to jest atak z zaskoczenia. Więc blisko 80% ataków to są napaści z zaskoczenia. I teraz jaki jest dystans, co jest ważne, tak? Znowu to nie jest dystans, jak jest prezentowane na nagraniach wielu guru samoobrony, do których między innymi się odnosiliśmy w innych nagraniach, nie będę już tutaj wspominał. No i jeszcze kawałek. Że atak jest właśnie stąd, nawet z zaskoczenia, że ja tu wyciągam i ojej, biegnę, tak, i coś tam robię, tak? Nie, atak z zaskoczenia, żeby był w pełni z zaskoczenia, to musi być tak, że ruch i od razu jest trafienie. Ruch, tutaj nie ma trafienia, tak? Atak z zaskoczenia, znowu, blisko 80% ataków to jest z odległości mniejszej niż 1 metr, czyli zasięg wyciągnięcia mojej ręki, tak? Lub mniejszy. Tak, z odległości 1 metr lub mniej, czyli jestem tutaj, jestem blisko. Nie wiem, czy już robiliśmy nagranie o Teatrze Płócieni? Chyba tak. Jeśli tak, to zerknijcie, jeśli nie, to będzie. Także polecam tam zerknąć, dlaczego ktoś się tak w ogóle blisko jest w stanie do nas dostać. Głównie dlatego, że my na to pozwalamy. Więc tak to wygląda. I teraz czas reakcji. Przeciętna osoba zaatakowana nożem jest dźgnięta 2-3 razy, zanim w ogóle łapie się w sytuacji, co tu się w ogóle dzieje i zaczyna cokolwiek robić, tak? Przez pierwsze 3 sekundy występuje około 4 do 6 pchnięć na sekundę. Olbrzymia ilość, tak? Czyli te ruchy są krótkie i szybkie, czyli coś, co normalnie przeciętna osoba robi, bo to narzędzie nie wymaga dużej mocy w operowaniu. Ja nie muszę zrobić zamachu i ciach, żeby coś zrobić. Wystarczy, że jeśli tu bym miał nóż, to przybijam mu klatkę piersiową. To, co teraz zrobiłem, tak? To nie wymaga dużo mocy, więc większość ataków, czy z chwytem, czy tu, czy bez chwytu, czyli po prostu wyciągam i 2, 3, tak? To się dzieje tak szybko. Później oczywiście tempo zwalnia, bo fosfageny w naszym organizmie, czyli to źródło szybkiej energii, fosfokreatyna, się wyczerpują, się zwalnia, osoba zaczyna gdzieś tutaj już się zasłaniać, bronić, więc już się zaczyna celowanie po prostu, bo tu nie chcę, żeby złapał, nie chcę, żeby mi zabrał tą broń, tak? Bo będzie mi trudniej wziąć to, co mi się należy, tak? Takie jest myślenie. Więc jak wygląda taki atak?
jest, Bartek zaprezentuje, bo on ma fajną kieszeń, tak? Jest tu sobie nawijka, hop. I o właśnie, tak? Nie wiem, czy było widać. Yy, Ciemny w tle. Na ciemnym tle, Lewą ręką jeszcze raz zaatakuje. tutaj. Tak, Żeby lepiej widać. czyli podchodzi, usypia moją czujność, nie będziemy tutaj prezentować Jak się swojego dostać ten na dworzec główny? Wiesz, Jak musisz jest- dojść. O, mniej więcej tak. Więc tak wyglądają realia napaści ogólnie, jeśli do tego się włoży nóż, a najczęściej napaść jest z jakimś niebezpiecznym narzędziem, po to, żeby napadający łowca, myśliwy nie musiał walczyć. To co robią myśliwi? Myśliwi nawet z głupim jeleniem, w cudzysłowie głupim, tak? Czyli głupim w sensie jako, no, nie jest drapieżnikiem, więc nie jest jakoś tam fenomenalnie groźny, natomiast myśliwy w starciu wręcz z jeleniem najprawdopodobniej zginie, tak? Więc co robią myśliwi? Skradają się z ukrycia, W piw-paw, krzaczkach siedzą. i właśnie, tak? Także tak to wygląda, więc to też nam dyktuje zmianę sposobu myślenia. Samoobrona, obrona konieczna, to nie jest walka. To nie jest walka uliczna. Jak zauważycie, ja tak taguję te nasze nagrania, walka uliczna, ale po to, żeby właśnie ci, co chcą wiedzieć coś o walce ulicznej, dowiedzieli się, że to nie jest walka uliczna. To nie jest walka uliczna, to jest polowanie. To jest polowanie, napaść, to jest polowanie. Więc to zmienia całkowicie myślenie o tym temacie, całkowicie zmienia kontekst podejmowanych decyzji, całkowicie zmienia nasze wybory. Przynajmniej powinno zmieniać, ale niektórzy twierdzą, że przy tej odległości no, sprawa jest prosta. Także to tyle. Bądźcie bezpieczni zawsze.